Cześć, dzisiaj mamy gościa, odwiedził mnie Sebastian z Rudy Śląskiej. Witam panów i panie. Dzisiaj porozmawiamy trochę o frontach lakierowanych, ale zacznijmy też od mebli, bo prowadzisz również stolarnię. Powiedz nam, czym się zajmujecie i gdzie się stolarnia znajduje. Ogólnie robimy wszystkie mebelki na zamówienie, większe, mniejsze, przetargowe, państwowe, niepaństwowe, prywatnych domów, a stolarnię mamy od lat w Rudzie Śląskiej. Jest to firma rodzinna. Powiedz, ile osób zatrudniacie w firmie? No w sumie nas jest około 20 par. Mówimy tu o stolarni, jak i o I lakierni. Tak, ja to mam jako jedną firmę, nie? Nie mam tego rozbite na dwie osobne firmy, no wszystko pod jedną Wszystko jako działalność. jedna firma. Tak. Jeżeli przyjdziemy do tematu lakierni, powstała z tego, co kojarzę na początek, na potrzeby własne, Tak. żeby robić do własnych mebli, a dopiero później się rozszerzyła działalność o sprzedaż frontów dalej, tak? No w sumie już 10 lat, jak żeśmy zaczęli lakierować fronty na własne potrzeby. Na początku mieliśmy jedną małą kabinę lakierniczą w miejscu, w którym produkujemy meble. Obecnie, że tak powiem, mamy drugą halę, która jest stricte przeznaczona tylko do produkcji frontów lakierowanych. A zakład jest tam, gdzie był nadal, nie? No niestety przy stolarstwie zawsze miejsca brakuje, nie? Znam ten problem. Ostatnio też się przeprowadziłem, a jak widać tutaj miejsca też już powoli zaczyna brakować. No jak byłem ostatnio, to było bardzo dużo miejsca, a w tej chwili to nawet ciężko było kawę gdzie usiąść wypić, nie Marcin? Zgadza się. Ale mamy dobry stół, także możemy sobie Dokładnie. wypić. Jeżeli rozmawiamy już o frontach, proces produkcji frontów nie jest na tyle łatwy, jakby mogło się wydawać. Nie wystarczy samej płyty uciąć, polakierować. Może nam powiesz trochę więcej, jak ten proces wygląda. Praktycznie jak z każdą rzeczą, którą robimy, to nie z boku wszystko wygląda, że tak powiem, łatwo, prosto. Jeżeli coś chcesz, żeby było ładnie zrobione, dokładnie i, że tak powiem, spełniało swoją funkcję, no to trzeba temu poświęcić czas. To nie jest wziąć, uciąć, poszlifować, pomalować i wydać, bo nie zawsze to tak wygląda. Proces jest dość pracochłonny, długi. Na przykład fronty, które dzisiaj dostarczyłem panu Marcinowi, są marowane kilkakrotnie, żeby uzyskać ten efekt, który, że tak powiem, nas satysfakcjonuje. Nie? Fronty są lakierowane również podkładem. Podkładem są w sumie u Ciebie ponad 3 razy malowane, 3 żeby razy. to ładnie wyglądało i później nawierzchnia jest 2 razy też kładzona, nie? Żeby był ładny efekt tego wszystkiego. Ogólnie zawsze tak robimy, z tego względu, że przy frezowanych frontach, jak się je szlifuje ręcznie, a robimy to ręcznie, żeby tę jakość uzyskać, widać dużo rzeczy, których sami nie chcielibyśmy mieć u siebie w kuchni. Rozumiem. A jakie rodzaje frontów lakierowanych wyróżniamy? Z tego, co ja kojarzę, mamy fronty matowe, błyszczące i różnego rodzaju fronty frezowane. Ogólny podział jest na mat i połysk. Nie? Połysk jest tylko w jednej połyskowości, tam G98. Maty są już podzielone na G30, G10. My najczęściej stosujemy G10, bo teraz u nas na rynku, że tak powiem, projektanci bardzo mocno cisną, im większy mat, tym lepiej. No i później fronty są podzielone na frezowane i płaskie. Płaskie, czyli praktycznie CNC robi nam nesting i to szlifujemy, a frezowane to wybieramy jakikolwiek dodatkowy wzór, który klient sobie wymyśli. Nie? Ostatnio zauważyłem też, są bardzo popularne fronty ryflowane. Takie też wykonujecie. Tak, i tego jest coraz więcej. Bardzo ładne fronty, ale bardzo pracochłonne. Czyli wymagają dużo więcej nakładu pracy niż zwykłe fronty. Tak, tam już praktycznie wszystko jest ręcznie szlifowane, żeby każdy ten ryfelek, ten orowek był dokładnie wyszlifowany, żeby tam jakiś paproch nie został, bo to później widać wszystko ładnie, nie? A jakie fronty są obecnie najbardziej popularne, które klienci zamawiają najczęściej? Najczęściej, no, ryfle w 2 różnych wzorach, półwałki i proste. I, że tak powiem, te ramiaki frezowane to najczęściej 2 wzory idą takie bardziej proste, nie? To wszystko rynek, że tak powiem, reguluje. Pamiętam od lat, bo zajmuję się stolarstwem już trochę i ten połysk na przykład, który teraz znowu odchodzi,
gdzieś 4-5 lat i pewno z powrotem wróci, bo to tak wygląda. Pamiętam, jak ja zaczynałem w latach 98 ojcu pomagać, to wtedy bardzo mocno szedł połysk. Płyty wiórowe laminowane w połysku były. Czyli są trendy, które Tak. ponownie wracają i później odchodzą. Tak, tutaj nic, że tak powiem, więcej chyba się nie da wymyślić, poza gatunkiem materiału, który, że tak powiem, ewoluuje, technologia, która nam pozwala coś więcej zrobić i tyle. Tak samo mój ojciec, jak zaczynał, to też lakierował na wysoki połysk, no była inna technologia, nie? Później były matowe, później znowu wróciły Tak. w połysku. Był czas na konkretne farby, kiedyś był czerwony, mam nadzieję już odszedł. Zielony był duży. Zielony był Tak, duży, tak? było zielonego bardzo dużo. W tej chwili no biały i kaszmir. Kaszmir. Kaszmir to jest Kaszmir każdy zna, można się tutaj rozejrzeć na pewno. co dokładnie. znajdziemy. Kaszmir to jest numer 1. No ale wiadomo, w gustach się nie dyskutuje, robimy to, co klient chce. Wybór jest bardzo duży, bo paleta NCS jest ponad 2,5 tysiąca kolorów, więc jest w czym wybierać. U nas jest o tyle łatwiej, że mamy własny mieszalnik i możemy ten kolor, że tak powiem, z marszu zrobić. No, mamy też spektrometr do zmierzenia danej barwy. Jak ktoś nam dostarczy jakąś próbkę, możemy po prostu spektrometrem jak najbardziej dobrać kolor pod NCS-a lub RAL-a, nie? Z tego. Wykonujecie fronty dla klientów indywidualnych, ale również też dla innych stolarni. Że nam powiesz, jakie błędy zdarzają się najczęściej podczas zamawiania frontów, zleceń i jak ich uniknąć. Najwięcej robimy dla stolarzy, nie? Że tak powiem, to jest 99% produkcji z tego względu, że jako tako nie reklamujemy się jako indywidualny wykonawca. Poza tym klienci chcieliby ewentualnie wtedy te fronty, żeby były z usługą. Nie mamy na to już, że tak powiem, mocy przerobowych. A błędy każdy. Dowolne. Tak jak u mnie było widać, że wpisane wymiary. Też się zdarzają. Zdarzają się, że ryfle są opisane nie w tą stronę, co mają być i są w poprzek. Też poprawiamy takie rzeczy. Przewiercą stolarze na drugą stronę. Też to poprawiamy albo dorabiamy, zależy co pozwoli. Możliwości są różne, prawda? Bo część frontów idzie naprawić, a część się już nie da naprawić. No ale, że tak powiem, wszyscy żyjemy w biegu i pomyłki są nieuniknione. Pamiętam, kiedyś zamawiałem fronty właśnie lakierowane u Ciebie i przypisywałem numer RAL z katalogu i zamiast białe zamówiłem czarne, bo przypisałem zamiast dołu to nazwę z góry. To zdarzają się, Ale takie szybko często. poprawiliśmy. No, szybko, ale to takie przypadki się zdarzają. To ostatnio też żeśmy przemalowywali, lakierowaliśmy na nowo jedno zlecenie, bo też było nie w tym kolorze, bo też klient NCS-a źle spisał, nie? To już na szczęście nie było moje. No nie. Jakaś krótka rada na temat dbania o fronty lakierowane, czym je czyścić, czego można używać, a czego nie używać. Starać się nie czyścić w jednym miejscu, no bo wybłyszczamy wtedy ten front. Do mycia frontów używać miękkich szmatek, płynu do mycia okien. To wystarczy. Coś z alkoholem. Często pojawia się temat ściereczek z mikrofibry. Czy one się nadają, czy jednak mogą porysować fronty, zwłaszcza w połysku? Raczej nie, z tego względu, że to jest miękka szmatka. Tak jak mówię, jedynie unikać szorowania w jednym miejscu, nie? Bo to albo wypolerujesz, albo zmatujesz. Więc trzeba to po całej powierzchni równomiernie, że tak powiem, wycierać, bo no można tak zrobić. Niestety front, on się z czasem, ten lakier wytrze, nie? Bo to jest każda szmatka, czy ubranie, czy ręka, działa jak papier ścierny. On co prawda mniejszej granulacji niż standardowy papier, ale on z czasem, że tak powiem, wyszlifuje nam front, nie? Rozumiem. Ze względu, że siedzisz już wiele lat w branży stolarskiej, meblarskiej, powiedz, jak widzisz przyszłość tego zawodu? Czy młodzi ludzie mogą mieć przyszłość idąc w tym kierunku, kształcąc się w zawodzie stolarza? Zawód stolarza jest bardzo fajnym zawodem. Że tak powiem, zależy kto co lubi. To jest kontakt z ludźmi, jest plus i minus, ale jest ten kontakt. Że tak powiem, co jakiś czas robimy nowe, ciekawe projekty. Że uważam, że dobry wybór, jeżeli ktoś chce się uczyć w zawodzie stolarz. Są szkoły bez problemu, które, że tak powiem, kształtują. Są zakłady, którzy przyjmują do nauki zawodu, tak jak my na przykład też szkolimy uczni i prowadzimy ich do egzaminu. Są uczniowie, którzy zostają u nas na zakładzie i, że tak powiem, z nami później tworzą te nasze projekciki.
Uważam, że zawód stolarz zawsze będzie. To nie jest coś, czego moglibyśmy się obawiać, że tak powiem, wyprze się z rynku. Wiadomo, że będzie ewoluował, że będzie przyszłość, informatyka będzie bardziej wchodziła w szeregi do nas, do mebli. Nie będzie już kręcenia zwykłą wkrętarką czy cięcie na zwykłych piłach. Raczej będziemy szli troszkę w przyspieszenie technologii. Maszyny CNC, Dokładnie. To sterowanie jest przyszłość. komputerowo. Dokładnie. To jest, że tak powiem, przyszłość i uważam, że jeżeli ktoś chce się rozwijać w tym zawodzie, to powinien w tym kierunku też iść. Ostatnio też dużo się porusza tematu sztucznej inteligencji, która może z jednej strony zabrać pracę niektórym ludziom, a jak widzisz to w zawodzie stolarza, czy z jednej strony jest to zagrożenie, czy jednak widzisz, że jest to duża pomoc i wsparcie w codziennym dniu pracy? Czekam z niecierpliwością, aż wejdzie. Z tego względu, że uważam, że bardzo mocno nam pomoże w niektórych procesach, na przykład przy projektowaniu. Jakby nie było, te projektowanie wnętrz, przygotowanie projektu dla klienta, to jednak to troszkę czasu nam zabiera. Więc jeżeli nas sztuczna inteligencja troszkę w tym wspomoże, żeby przyspieszyć ten proces, to jak najbardziej jestem za. Na pewno, że tak powiem, takie firmy jak nasze mają ciężko się rozwijać, jeżeli ktoś nie jest w stanie nam pomóc, pokierować, w którym kierunku iść, w którym kierunku iść, żeby się rozwijać. Duże firmy mają jakichś tam technologów i tak dalej, którzy, że tak powiem, są w stanie coś zaproponować. Tutaj w tej chwili nawet kupując dobrą maszynę, to nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ona nam się sprawdzi w naszej branży, bo nikt nam do końca nie jest w stanie powiedzieć, czy ta maszyna z tym oprogramowaniem na przykład będzie współgrała. Miałem taki przypadek i, że tak powiem, wiem, że dużo rzeczy zależy od nas, a my nie jesteśmy w stanie wszystkiego sami przewidzieć. W takim przypadku jest też duża strata czasu, jak i pieniędzy. I nerwów. Chyba przede wszystkim nerwów, bo wiadomo, że pieniądze też są ważne, ale, że tak powiem, najbardziej człowiekowi zależy, kupując maszynę, na tym, żeby ona może nie na drugi dzień pracowała i zarabiała na siebie, ale żeby, że tak powiem, po miesiącu bez problemu można było coś zrobić konkretnego. Są firmy, które, że tak powiem, obsługują do drzwi, kupisz i cię nie ma. I, że tak powiem, są firmy, które naprawdę wspomogą, na każdy telefon odpowiedzą, pomogą wdrożyć jakieś programy i uważam, że właśnie tego nam brakuje w naszej branży, bo jest dużo firm, które mogłyby się, że tak powiem, dobrze rozwinąć, iść w jakimś tam kierunku, zakupić maszyny, ale, że tak powiem, nie ma kogoś, kto by pokierował nami. Nie? My sami nie jesteśmy w stanie, że ze szkoły tego nie wyniesiesz. Którą stronę masz iść, którą maszynę kupić, która maszyna ci w jaki sposób ułatwi. Także trzeba szukać u praktyków, którzy już ten temat Też, ale nie wszyscy. przetestowali, ale rynek jest jeszcze na tyle mały, że ciężko znaleźć Tak, kogoś z dużym dokładnie, doświadczeniem. nie? Ja zawsze uważałem, że zakład stolarski nie powinien opierać się na usługach z hurtowni. Dla mnie to, że tak powiem, owszem, jest to ułatwienie, ale, że tak powiem, dążenie do samodzielności, czyli sam potnę, sam oklejam, sam poskładam, to jest podstawa, bo samowystarczalność to jest klucz do sukcesu. O tym się też wielokrotnie przekonałem, jeżeli robiąc jakiś projekt poszło coś niezgodnie z planem, było trzeba coś dorobić albo domówić, wtedy włączamy maszynę, wykonujemy cięcie, oklejanie, element mamy w ciągu kilku minut gotowy i projekt, że tak powiem, idzie dalej, także to też jest Dokładnie. mega duże usprawnienie, które czasem jest najważniejsze. To jest właśnie to, żeśmy kiedyś nie mieli maszyn, to żeśmy bazowali, że tak powiem, na usługach hurtowni i też przyjeżdżał towar, który był, że tak powiem, czegoś brakowało, był nieoklejony z tej strony, co ma być. Jedziesz na montaż, masz nieskończony montaż, musisz jechać na hurtownię, żeby to znowu dociąć, okleić. To jest strata czasu. Klient się denerwuje, bo montaż miał być dzisiaj skończony, on musi wziąć na drugi dzień znowu urlop, żeby ten montaż był skończony. A tak, wracasz na zakład, docinasz, oklejasz, jedziesz, kończysz ten montaż. Rzadko kiedy się zdarza, żeby ten montaż trwał dłużej niż 2 dni, przynajmniej w naszym wypadku. Nie? Czy jest jakaś maszyna, która najwięcej zmieniła w Twoim zakładzie i bez niej sobie nie wyobrażasz funkcjonowania dzisiaj? Czy też kilka takich najważniejszych? No, dla nas było podstawą oklejarka. To była pierwsza maszyna, którą żeśmy zakupili, z której byliśmy mega zadowoleni, która, że tak powiem, bardzo ułatwiła nam życie.
Druga sprawa jest tego, nawet na pewno to dobrze wiecie, że usługa cięcia jest szybsza niż usługa oklejania. Potną Wam, a na oklejanie musicie czekać w kolejce, a w tym momencie ja wiem, że muszę postawić pracownika, ale ja jestem w stanie wtedy zrobić, że tak powiem, więcej i szybciej. No i druga maszyna, która naprawdę otworzyła nam bardzo dużo drzwi, to CNC. To w moim przypadku było podobnie. Najpierw była oklejniarka, która naprawdę przyspieszyła cały proces. Drobne poprawki robiliśmy samodzielnie. Również zaoszczędziliśmy sporo pieniędzy, a następną dużą rewolucją jest właśnie CNC, który jesteśmy w trakcie wdrażania. Zaczynamy pracę, ale już widzimy po kilku tygodniach, miesiącach, że to był naprawdę strzał w dziesiątkę. Maszyny w zakładzie to jest, patrząc w perspektywie tego, ile ja już przeżyłem, ile, że tak powiem, czasu pracuję przy tym. Myśmy jak zaczynaliśmy bez maszyn, to też, że tak powiem, czas pracy u nas na zakładzie nie był 8 godzin, bo nie było możliwości tego zrobić w 8 godzin. Soboty w pracy, nadgodziny, żeby coś skończyć. W tej chwili my praktycznie pracujemy od poniedziałku do piątku 8 godzin i mamy zrobione dużo więcej niż przedtem bez maszyn. Więc uważam, że w tym kierunku każdy by mógł iść. Automatyzacja, może szczypta sztucznej inteligencji w przyszłości i sama produkcja jest dużo szybsza, wydajniejsza, aczkolwiek na efekty podczas montażu musimy jeszcze poczekać, bo tu sztuczna inteligencja za dużo nam nie pomoże chyba. No raczej nie. Człowiek będzie niezastąpiony w tym wypadku. Nie? Ktoś, że tak powiem, te meble musi wnieść, ktoś je musi zamontować. Owszem, sztuczna inteligencja może Ci podpowiedzieć, zrób to w taki sposób lub zrób to w taki sposób, ale, że tak powiem, nie wszystko, że tak powiem, idzie zaadaptować do życia. Niektóre rzeczy się nie nadają. Nie? Zgadza się. Przede wszystkim praktyka. Myśmy się też w sumie poznali ile? 4 lata temu już? No, coś koło tego będzie No. akurat. Trochę czasu zleciało. Trochę Też pamiętasz swoje trochę czasu początki? zleciało, Pamiętasz, trochę maszyn jak, wleciało, no, nie? Się trochę zmieniło jeszcze. Pamiętam, wtedy chciałem na takim małym Boschu z marketu. no. Później była piła formatowa, oklejniarka, później jeszcze inna oklejniarka, odciąg, teraz CNC, odciąg centralny, także miejsca No i było za mało, teraz jest 2 razy więcej, nadal jest za mało. I nie? sam stwierdzisz, że praktycznie maszyny dużo Ci pomogły, nie? Dużo, po prostu jakość wykonania jest dużo lepsza, precyzja jest dużo lepsza i co za tym idzie, też czas wykonania jest dużo lepszy, nie? No. Ponieważ gdy maszyna CNC wykonuje swoją pracę, którą robiliśmy wcześniej sami, teraz maszyna wykona ten cały proces, a my w tym czasie mamy czas, żeby wykonać na przykład montaż wcześniej wykonanych mebli. Nie? Dokładnie. Na przykład maszyna coś robi, my w pomieszczeniu obok składamy te meble i przez to ten cały proces jest naprawdę dużo, dużo szybszy. Powiem Ci tak, myśmy mieli takie fajne zlecenie 2 lata temu i tam bardzo mocno nam pokazało, jak maszyny CNC przyspieszają nam procesy. Bo mieliśmy do wykonania aulę, w której żeśmy wieszali panele akustyczne, które były robione z płyty wirurowej i żeśmy pierwsze panele wiercili na wiertarce wielowrzecionowej. To, że tak powiem, czas pracy 2 pracowników na wiertarce wielowrzecionowej po wierceniu tych paneli, a na wiertarce CNC to jest 30% szybciej. Jak nie więcej, nie? No i w tym momencie, że tak powiem, wrzucając do wiertarki CNC możesz robić coś innego. Nie musisz przy tym stać. Ona przez te 10 czy 15 minut robi to, co ma zaprogramowane. Ty możesz po prostu w tym momencie coś innego zrobić, wyciągnąć element, włożyć następny. Nie? Możemy zrobić w sytuacji, jeżeli mamy fronty, które straciły swój połysk, swoją świeżość, ale technicznie jeszcze się nadają do użytku, czy można to jakoś ponownie przelakierować, czy raczej już jest konieczność wykonania na nowo? No, jeżeli wzór nam się nadal podoba, to tu właśnie jest duża przewaga nad frontami akrylowymi, bo możemy po prostu zmienić kolor. Ściągnąć fronty, zawieźć do lakierni, wybrać nowy kolor. Można zrobić go w tym momencie w połysku, w macie i, że tak powiem, mamy odświeżoną całą kuchnię, nie? Zmienić uchwyty na inny kolor i już, że tak powiem, jest choćby nowy mebel. No oczywiście zależy to od użytkowania, nie? Zgadza się. Zdarzają się, wszędzie jest właśnie taka informacja, że fronty lakierowane są słabsze niż akrylowe. Nie ma idealnych materiałów. Każdy materiał ma plusy i minusy. Od lat pracując w branży stolarskiej, nawet z litego drzewa fronty nie wytrzymają nie wiadomo ile. Bo to też już jest teraz lakierowane lakierami wodorozpuszczalnymi, wodnymi, frontami, lakierami wodnymi i one też już są miękkie, nie? My też nie wiemy na przykład, jak się będą akryle zachowywać za 10 lat.
10-12 lat temu, 15 lat temu były bardzo modne fronty foliowane, które też z czasem się zaczęły odklejać. Tego nikt nam nie był w stanie powiedzieć. No, przy froncie lakierowanym mamy ten plus, że krawędzie są zalane lakierem dookoła, że jedyne miejsce, które może gdzieś naciągnąć wody, to jest powierzchnia tylna z krawędzią. To jest jedyne miejsce, co może być, chociaż też niekoniecznie, bo to też jest zalakierowane. Ale tak jak mówiliśmy, jest możliwość odświeżenia tego frontu. I tu się nic nie odklei, nic się nie odbarwi, jedynie wiadomo przy użytkowaniu niewłaściwym mogą powstać odpryski, ale to tak samo można to naprawić w bardzo łatwy sposób. Super. Najważniejsze pytanie na sam koniec, jakie fronty posiadasz w domu? Nie posiadam frontów w domu na ten moment. Dla tych, No co nie niestety. wiedzą, akurat Sebastian jest na etapie przeprowadzki, dlatego kuchnia powstaje, ale będą fronty. Lakierowane oczywiście, ale może do świąt wielkanocnych zdążymy. Do jakichś świąt się udać. Jak widać, szef schodzi w dziurawych butach, ale chyba to wszyscy znamy. Dokładnie. Dziękuję bardzo za Ja rozmowę, za również wizytę. dziękuję. Ale pijemy naszą kawkę dalej. Dziękuję. Miłego dnia Wam życzę.